Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o underquilcie Cumulusa Selva 300. Jest to typowo hamakowy sprzęt, który służy do izolacji od spodu, ale nie będziemy tutaj o tym rozmawiać, bo to jest w sumie materiał na inny film, który jak zrobię, to gdzieś pewnie podlinkuję. Underquilty są też nazywane podpinkami, albo otulami, albo ocieplaczami, więc czasami mogę używać jakiejś innej nazwy. Jest puchowy i przychodzi razem z takim pokrowcem do przechowywania, żeby nie był cały czas skompresowany. Taka kołderka, która jest trochę szersza od strony głowy i trochę węższa w nogach. Worek, do którego go pakujemy, to jest chyba rzecz, która mi się najmniej podoba i to jest ogólnie w produktach Cumulusa. No, są bardzo proste worki, nic tu nie ma specjalnego. Trzeba mocno upychać, nie ma tutaj zapasu miejsc, nie wiem, tak jak w produktach Didi, że tam zwykle jest miejsce i można dopchać jeszcze coś ewentualnie, to tutaj wszystko jest na styk, potem też ciężko się wyjmuje jakieś tam właśnie upchane rzeczy, bo worek jest ciasny, też nie ma go jak chwycić, jest śliski, ale zasadniczo worek można sobie zmienić, można go w ogóle nie używać, więc nie wydaje mi się to jakiś tam problem. Tutaj w porównaniu z półlitrową nalżynką to jest jakieś 4 litra pojemności worek. Jest upchany, jak widać tutaj się ledwo mieści. Podpinka wykonana jest z materiału Pertex Quantum i to jest coś w splocie ripstop. Wydaje się całkiem solidny, nie hałasuje jakoś specjalnie, więc nie będzie nam szeleścił pod hamakiem. Jest miły w dotyku, ale też nie będziemy go dotykać, bo będzie pod hamakiem. Odnotowałem kilka razy, że wychodziło pierze, ale myślę, że to zawsze się zdarza, jeżeli mamy puchowe produkty, więc nie było to nic nadzwyczajnego, ale się zdarzyło. Samo wykończenie jest bardzo dobre, szwy są równe, nie ma żadnych jakichś tam wystających nitek, wszystko jest bardzo, bardzo dobrze zrobione. Jak już wspomniałem, jest to puchowy underquilt i tutaj mamy 300 gram polskiego gęsiego puchu o sprężystości 850 kuinów, czy jak to tam jest. I ten puch jest zamknięty w komorach typu H. Mamy 10 komór typu H. Co to znaczy? To znaczy to, że ten puch, który tutaj mamy w środku, to przeszycie ono nie jest na wylot. Tutaj mamy jeszcze dodatkową taką warstwę pionową, dzięki czemu ten cały szef jest oddalony od naszego hamaka i nie ma tam jakiegoś mostka ciepła, czy jak to tam nazwać. I to ocieplenie ma nam zapewnić komfort termiczny w temperaturze 2 stopni Celsjusza, a graniczną temperaturę oszacowano na minus 4 stopnie. I muszę się zgodzić jakby z tymi parametrami. Co prawda nie chodzę nigdzie z termometrem, więc no nie mogę tego jakoś tak super udowodnić ani sprawdzić, ale spałem w tym quilcie w zimie w górach przy wiecznych warunkach, gdzie było dużo śniegu dookoła i tak dalej i dał radę. Oczywiście, żeby spać w takich temperaturach, to muszę mieć ze sobą jakiś też śpiwór czy top quilt, tak? Bo to sam underquilt nam nie wystarczy, żeby było ciepło. On nas grzeje od spodu, ale od góry też musimy się czymś tam zaizolować. Wiosna, zima, jesień sezony jest w sumie idealny. Wiadomo, tam wiosną czy jesienią to może być trochę ciepło, ale ponieważ to jest od spodu, to nie jest aż takie uciążliwe. Latem jednak może być trochę za ciepło, jeżeli mamy ciepłe lato, nie ma wiatru i wysokie temperatury. Sam underquilt ma długość 215 cm, bo jest to wersja M. Jest też wersja L, która jest dłuższa. Nie wiem w sumie ile ma, ale jest dłuższa. Natomiast według producenta jest to przeznaczone dla osób, które mają do 185 cm. Ja mam 2 cm mniej i mieszczę się bez problemu, więc tutaj też muszę potwierdzić, że to się zgadza. Jeśli chodzi o szerokość, to w ramionach mamy 110 cm, a w nogach mamy 95 cm. Ja tam nie jestem zbyt baczysty, więc mi to zdecydowanie wystarcza. Aczkolwiek to jest tak, że podpinka musi być ustawiona tak jak śpimy, bo śpimy po przekątnej w hamaku, czyli jeżeli mam z jednej strony głowę, to tam sobie jakby podnoszę tego underquilta i po przeciwnej stronie sobie go w nogach podnoszę. No ale to jest chyba oczywiste. Jakby był szerszy, to trzeba byłoby więcej tego wszystkiego nosić, a no, nie potrzebujemy tej szerokości cały czas. Podpinkę mocujemy na takich gumkach, które mamy po obu stronach naszego underquilta. One są dołączone do zestawu i trzeba sobie je samemu zamontować. I gumki, które dostałem od Cumulusa,
Tam jest tego dosyć dużo, ale one są strasznie grube i ledwo je jakoś tam przeciągnąłem jedną przez jedną końcówkę i ani się tego nie dało ruszać w tym całym gadżecie, ani nic. Na szczęście miałem gumki w hamaku od Didi do wieszania moskitiery i one są odrobinę chudsze i one już jakby da się je łatwo przeciągnąć i działają bez zarzutu i wszystko, więc tak właśnie mówiłem, że zdarzyło mi się i tutaj też mi się zdarza, że jakiś puszek wychodzi, ale to jest nieuniknione w produktach puchowych. Z drugiej strony mam jeszcze cieńszą gumkę i w innym kolorze. I tu głównie chodziło o ten inny kolor, bo jakby głowa i ramiona underquilta ciężko jest je rozpoznać po ciemku. Więc jeżeli widzę, że mam zieloną gumkę, to od razu wiem, że to jest, że to są nogi. Aczkolwiek to też nie jest najlepszy kolor, bo to jest zasadniczo kolor underquilta i w nocy też nie jest jakoś tak od razu widoczna ta gumka na tle underquilta, więc no, mogłem trochę lepiej wybrać ten kolor. Ta cienka gumka jeszcze łatwiej się montuje i działa też bez zarzutu, jakby można ciągnąć i ona się nie rusza, tak? Więc ona w sumie nawet idealnie tutaj pasuje do tej blokady czy coś w tym całym systemie, więc wydaje mi się, że spokojnie można, nie wiem, czy to jest 2 rozmiary mniej, czy nie znam się na rozmiarach tych gumek. Więc będzie zajmowała mniej miejsca i będzie robiła robotę, więc myślę, że warto sobie zmienić gumki, jeżeli są takie duże i warto sprawdzić sprzęt przed wyprawą, bo potem się można namęczyć, nacudować i tak dalej. W każdym razie same napinacze tych gumek są przymocowane taką pętlą do taśmy, która idzie przez cały bok underquilta i na tej taśmie są też takie dodatkowe pętle uszka, których w sumie nigdy nie używałem, bo z samymi gumkami zamocowany ten underquilt jakoś tak wystarczająco dobrze leży i tylko sobie go tam ewentualnie podciągam z jednej czy z drugiej strony i to wystarczy. Na obu końcach mamy kołnierz, który zabezpiecza przed przedostawaniem się zimnego powietrza między underquilt a hamak i ściągacz. Ściągacz jest zamocowany po środku. Dzięki temu możemy, że tak powiem, osobno regulować jedną i drugą część underquilta, tak? Co może być przydatne w jakichś tam specjalnych ustawieniach, tylko że przez to, że jest zamocowany na środku, to z wnętrza hamaka jest dosyć ciężko sobie tam to potem wyregulować. Tam jeszcze od głowy to można sobie złapać za hamaki, coś tam pogmerać, ale nie jest to jakaś taka idealna opcja. Wydaje mi się, że jakby było z boku, byłoby lepiej. Czy potrzebuję tą możliwość regulacji osobno lewej i prawej strony? Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś takie bardzo kluczowe dla mnie. Samo montowanie underquilta jest ogólnie dosyć proste. Więcej czasu zajmuje dopasowanie go tak, żeby żadne wiatry czy tam coś nam nie przewiewało między underquiltem a hamakiem i żeby wszystkie części były dobrze osłonięte. Teraz wcześniej używałem go z Didi Frontline'em. No i to jest hamak, który nie ma cięciwy, więc rozstawienie hamaka jest zawsze trochę różne, przez co trzeba było za każdym razem dopasować underquilta, jak go wieszałem. Dodatkowo wieszałem go po prostu do karabinków przy taśmach od drzewa. To też wtedy te karabinki są w różnej odległości, zależnie jak tam wyregulujemy łupi slinksy. Teraz jak przesiadam się na drakę, tutaj mam cięciwe i po prostu mocuję underquilta karabinkiem zaraz do końca hamaku, tam do mocowania na łupi slinksach, przez co jest zawsze zamocowany w tym samym miejscu, a że hamak ma cięciwe, to teoretycznie mniej więcej zawsze jest tak samo rozłożony, więc w większości przypadków nie muszę tutaj już nic dodatkowo regulować, bo raz wyregulowany underquilt już wystarczy tylko przyczepić, tylko muszę wiedzieć, gdzie mam głowę, a gdzie mam nogi i tyle. Żeby zamocować underquilta, rozstawiam go w hamaku na wszelki wypadek. Dzięki temu, jak jest mokro czy coś na zewnątrz, to on tu sobie jest bezpieczny. Teraz ja sobie zrobiłem jedną gumkę, gdzie mam zawiązaną pętelkę, dzięki czemu to mocowanie się nie rusza. Przyczepiam sobie karabinek, mocuję sobie do mocowania. To samo robię z drugiej strony. I jak już mam
zamocowany na gumkach ten underquilt, to wyjmuję go z hamaka i wkładam hamak do underquilta. Trochę się bawiłem tymi gumkami, jak to wszystko pokazywałem, więc jest rozregulowany. Tutaj możemy sobie regulować, jak bardzo chcemy to ścieśnić. Wiadomo, jak wejdziemy do hamaka, to też będzie inaczej działać, więc trzeba mieć to na uwadze, nie ściągać jakoś tam za mocno. I teraz jeżeli nam jest ciepło, to też możemy sobie to poluzować, żeby tam trochę tego wiatru wiało i wtedy będziemy mieć odrobinę orzeźwienia. Ale jak chcemy, żeby było ciepło, to musimy mieć odpowiednio dociśnięte. Kołnierz też trzeba zadbać, żeby nie był gdzieś jakoś tam wywalony. I powinno być ok. Teraz ważne jest, żeby wsiadając do hamaka nie zrobić jakoś tak, że wsiadamy do underquilta. No wtedy możemy tutaj coś pozrywać, roztargać tego naszego underquilta. Niestety nie mam porównania z żadnym innym underquiltem, bo to jest mój pierwszy underquilt, więc jedyne co to w porównaniu do jakiejś tam maty, materaca czy czegokolwiek innego w hamaku, a underquiltem, no to jest niebo a ziemia, aczkolwiek cena takiego underquilta też jest znacznie wyższa niż cena jakiejś tam maty. Wiadomo, im lepsza mata, tym ta różnica się robi mniejsza, no ale matę możemy użyć czy w hamaku, czy w namiocie, czy pod tarpem, a underquilta użyjemy tylko pod hamakiem, ewentualnie możemy użyć jako śpiwora, to już by było takie naciągane użycie. Więc jeżeli ktoś zaczyna przygodę z hamakowaniem, to wydaje mi się, że nie szarpałbym się na takie luksusy. Podsumowując, używam tego underquilta już od ponad roku, myślę, że jakieś 1,5 roku i jestem zadowolony, zwłaszcza teraz jak już jestem na tym setupie, gdzie nie muszę go regulować i po prostu go zakładam i jest ciepło, no to jest super sprawa. I to by było na tyle. Na razie.